Hej, witajcie! Nadszedł czas na porównanie Garmina i G-Shocka w wersjach Smart. Ciekawi? Zapraszam. Garmin czy G-Shock? Oto jest pytanie, moi drodzy. Zarówno jeden, jak i drugi zegarek są to bardzo fajne zegarki. No oczywiście Garmina wybiorą sportowcy, no bo Garmin jest taki w 100% sportowy. G-Shocka wybiorą sobie osoby, które cenią bardziej wytrzymałość, jeśli chodzi o upadki, jeśli chodzi o uderzenia, czy po prostu o wstrząsy, o wodoodporność, ponieważ G-Shock jest lepszy, jeśli chodzi o wodoodporność. Oczywiście są to całkowicie inne zegarki. Oba są smart, oba są bardzo fajne, oba mają kolorowe wyświetlacze, ale są całkowicie inne. Nasz G-Shock jest oparty na systemie Wear OS. Przede wszystkim ten system współgra z naszym telefonem Android tak naprawdę w 100%. Natomiast Garmin ma własny garminowski program. Jeśli chodzi o G-Shocka, wgrane są mapy Google. Po prostu on te mapy Google'a bierze prosto z naszego smartfona. Natomiast jeśli chodzi o Garmina, Garmin posiada własne mapy topograficzne, wiadomo, garminowskie. Jeśli chodzi o powiadomienia, no w jednym zegarku, jak i w drugim mamy to. Z jednego zegarka, czyli z Fenixa, możemy odpowiadać na SMS-y gotowymi formułkami, natomiast z G-Shocka możemy napisać to, ponieważ ekran jest dotykowy. Właśnie co chciałem podkreślić. W jednym jest dotykowy ekran, w drugim go nie ma. W G-Shocku mamy 3 przyciski, w Garminie mamy aż 5 przycisków. Także jest to w ogóle coś innego. Jeśli chodzi o sam wygląd, wiadomo, Garmin to taki normalny, zwykły zegarek. Niczym ten wygląd nie odbiega od innych zegarków. Natomiast jeśli chodzi o G-Shocka, jest to takie duże, muskularne, odporne. No i w ogóle to się wielu osobom bardzo podoba. Po prostu ten wygląd, jeśli chodzi o G-Shocka. I tu jest w pełni ten G-Shockowy wygląd zachowany w 100% w tym zegarku. Na pewno te zegarki różnią się przede wszystkim baterią. Wiadomo, nic Garmina nie przebije, jeśli chodzi o baterię, to jest po prostu numer 1. Jeśli chodzi o płynność działania, oczywiście Garmin również zwycięża w tym pojedynku. Jest odrobinę szybszy w działaniu. Garmin nie posiada wyświetlacza Dual Layer, to znaczy wyświetlacza dwuwarstwowego. Posiada normalny kolorowy wyświetlacz jednowarstwowy. Nie ma czegoś takiego jak wygaszanie na czas nieużywania zegarka, tak jak w tym momencie w G-Shocku jest ta druga warstwa, która nie pobiera prawie wcale energii. Natomiast w Garminie wyświetlany jest cały czas ten sam kolorowy wyświetlacz. Garmin jest zegarkiem bardziej uniwersalnym, że tak Wam powiem, bo do niego przypasuje wiele bransolet, wiele pasków, wiele różnych ciekawych, fajnych, takich natowskich rozwiązań, jeśli chodzi o paski.
Natomiast do G-Shocka, no to już niestety, ale musimy użyć paska dedykowanego do tego modelu. No można by tam było oczywiście kombinować z jakimiś przejściówkami na te paski i tak dalej, ale ten zegarek G-Shocka nie jest aż tak bardzo popularny jak zegarek Garmina, co za tym idzie. Ciężej jest właśnie o paski, a tym bardziej o jakieś tam dziwne przejściówki na innego rodzaju paski. Oba nasze smart zegarki są tak naprawdę w 100% smart zegarkami. O ile moim zdaniem nic nie przebije Garmina, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe, Garmin to jest naprawdę mega sportowy zegarek, że tak Wam powiem, moi drodzy. O tyle G-Shock wydaje mi się bardziej atrakcyjny, jeśli chodzi o odporność, o wytrzymałość i bardziej o używanie go w terenie. Ponieważ Garmin swą budową jest taki po prostu odsłonięty od razu na uderzenia. Łatwiej go zarysować, łatwiej go uszkodzić. No G-Shock to jest taki naprawdę muskularny zegarek. Oba zegarki, oczywiście w wersjach podstawowych, bo na przykład Garmin występował w szafirze, natomiast w wersji podstawowej Xa Pro również ma szkło mineralne. No i oczywiście oba zegarki możemy zabezpieczyć folią, jeśli oczywiście tego chcemy, ale jeśli chodzi o G-Shocka, weźmy też pod uwagę, że ekran jest dotykowy, więc zabezpieczanie folią może w jakiś tam niewielki sposób dotyk w tym zegarku. A bardzo fajne jest sterowanie mapami poprzez dotyk. Naprawdę bardzo fajne. Czego niestety w Garminie nie mamy. Musimy mapami sterować ręcznie. Guzikami po bokach, co jest mega trudne i naprawdę niewygodne. Oba nasze zegarki ładujemy poprzez złącze USB z laptopa, czy też po prostu z ładowarki, takie jak kiedyś ładowaliśmy telefony. Akurat te zegarki przez USB, natomiast najnowsze wersje Garmina wychodzą już na złącze USB typu C. Natomiast USB z jednej strony, a z drugiej strony mamy oczywiście takie gniazdo na psiny. Jeśli chodzi o G-Shocka, gniazdo wygląda troszkę inaczej. Zaraz Wam to pokażę. No jest to takie gniazdo, w które jest oczywiście na magnes i wkłada się takie złącze, taką wtyczkę. No zobaczcie. Za chwilę porównamy sobie sensory w obu zegarkach, ponieważ oba nasze smart zegarki posiadają sensory. A więc dobrze, przyszedł czas na sprawdzenie sensorów w naszych dwóch wspaniałych zegarkach. Gotowi? To zaraz je sprawdzimy. Tylko może opuszczę to niżej. Też przepraszam, ale jesteśmy na łonie natury, jak to mówią, więc może być troszeczkę problem z ostrością, jak zwykle, no ale jeszcze się nie dorobiłem jakiejś tam super nie wiadomo jak czułej, nowoczesnej kamery. Wszystko co nagrywam robię to z pasji, bo chcę po prostu mieć pamiątki, filmy o zegarkach oraz żebyście Wy też zobaczyli jak te zegarki wyglądają, jak działają. A więc tak, moi drodzy, wejdziemy sobie w Garminie najpierw chociaż nawet nie musimy wchodzić, no ale już wejdziemy do wysokościomierza. Mamy 150, tak? Nad poziomem morza. Wejdziemy sobie do naszego GSW. Pomału. Tak, mamy altimetr, czyli wysokościomierz. No akurat w tym mamy 142. I teraz tak. Ten wysokościomierz od razu bierze dane z GPS. 142. On się wyłącza w celu oszczędzania baterii. Fenix nie wyłącza się w taki oto sposób. Trzeba go wyłączyć ręcznie. Ale pamiętamy, że 142 i teraz tak. Tu mamy 150, ale nie wiadomo, czy to jest prawda, ponieważ on bierze z czujnika informacji. A zobaczymy teraz z GPS-a. Kalibruj przez cyfrowe mapy wysokości i zobaczymy, jaki będziemy mieli wynik. Pamiętamy, 142 mieliśmy w G-Shocku. O, nawet nam się wyświetli. 152, widzicie? Czyli jednak przez GPS inaczej to wygląda. Ale zobaczymy przez GPS. Dobrze?
Poczekajcie. Anulujemy to. Weźmiemy kalibruj przez GPS i zobaczymy, jaki będziemy mieli wynik przez GPS. Bo ten zegarek bierze dane z GPS. 146, widzicie? A tu mamy 142, czyli można powiedzieć, że w granicy błędu. Oczywiście w G-Shocku nie mamy czegoś takiego jak cyfrowe mapy wysokości, więc kalibruje się tylko i wyłącznie przez GPS. Natomiast w Garminie kalibruje się przez cyfrowe mapy wysokości, jak również poprzez zwykły czujnik, który tutaj ma. O, w tym miejscu. Czyli możemy również dane bez żadnej kalibracji brać bezpośrednio z czujnika. Dobra, barometr 1007,6. Nasz G-Shock. Wyjdziemy sobie z tego na barometr. Jeszcze raz. Barometr 1009, 1007,6. Czyli też mi się wydaje, że w pewnej granicy błędu. Oczywiście zegarki nie były kalibrowane na tą samą ilość. Zobaczcie, 1009, 1007,6. Dobra. A więc dalej wyjdziemy sobie z tego. Wejdziemy sobie do kompasu. Zobaczymy, jak nam działają kompasy. Moment. Kompas. Tak te światło nam się troszeczkę odbija. 243. Chcę też równo je trzymać, też żeby na siebie wzajemnie nie oddziaływały. No jednak są drobne różnice. O jakieś 0,10 stopni. Też kompasy też nie są kalibrowane. Tu zwróćmy uwagę, że mamy od razu w G-Shocku pozycję, na której się znajdujemy. Z GPS-a. Jednak jakieś mamy rozbieżności. Oczywiście, jeśli wykonalibyśmy kalibrację teraz w obu zegarkach, ale to już nie ma w zasadzie moim zdaniem sensu, te wyniki mogłyby być dokładniejsze. Moi drodzy, co tu dalej porównywać, jeśli chodzi o sensory? Mi się wydaje, że to jest już wszystko. Znajdujemy się na wsi. Mamy fajną, długą drogę, aż tam do zakrętu, więc przeprowadzimy sobie testy krokomierza w zegarku Garmin Fenix oraz w zegarku Casio G-Shock GSW H1000. Z racji, że G-Shocka mam na ręku, mamy już 1207 kroków, a dopiero wziąłem niedawno naszego Fenixa, więc mamy 388. Więc zapamiętujemy te wartości. Zakładam Fenixa na rękę i ruszamy w drogę. A więc tak. G-Shock na jednym ręku, Fenix na drugim ręku. Przepraszam, że kurtka zasłania, ale niestety tak to wygląda. I ruszamy w drogę. Za chwilę Wam powiem, jaki był wynik. Właściwie zobaczymy, który zegarek był bliżej realnego wyniku. No i w ogóle, czy one pokazują w miarę podobne wyniki. Za chwilę się o tym przekonamy. Już zbliżam się do drzewa i zaraz Wam pokażę. Pewnie będę musiał zdjąć z ręki. Już się trochę zmęczymy, jednak jest kawałek w tej z powrotem, a idę dość szybkim tempem. Za chwilę zdejmę zegarki z ręki i Wam pokażę, jaki mamy wynik. Jesteśmy znowu pod tym drzewem. Zakręt jest tam. I sprawdzamy. Przez tą kurtkę to nie mogę Wam normalnie pokazać ujęcia. Moment, bo te słońce też nam światło się odbija. Bo poczekajcie. 1766. Zapamiętujemy wynik. No i teraz Fenix. I teraz nasz Fenix.
Moment, bo ta kurtka mi strasznie tu przeszkadza w odczycie. Moment. Mam już wynik. Widzicie? Może nie widzicie, bo się ostrość nie łapie. 1011 mamy kroków. Dobrze, moi drodzy, pokażę Wam kabelek. Tak wygląda. Z jednej strony jest normalne USB, a z drugiej strony jest taki magnesik. Widzicie? Nie wiem, czy to jest dobrze widać. O, postaram się wyostrzyć. Tak samo postaram się wyostrzyć, jak wygląda gniazdo w tym zegarku. A wygląda ono w taki sposób. Za chwilę Wam pokażę, jak wygląda w Garminie. Również kabelek, dlatego tutaj są w pogotowiu. Także zobaczcie, po prostu się wkłada w ten otwór normalnie tak i samo łapie na magnes. Widzicie? Jest po prostu magnesik, który to łapie. To obojętne w zasadzie, czy włożymy to tak, czy jak. Po prostu magnesik nam łapie. To jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ możemy być pewni w 100%, że nigdy nam się te gniazdo po prostu nie wyrobi ani nie zepsuje. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Szkoda, że Garmin takiego rozwiązania nie ma. No a właśnie taka propos Garmina, odsuniemy naszego GSW. A propos Garmina, no to kabelek mamy właśnie już taki, że mamy tutaj, widzicie, takie piny 4, no i mamy już niestety, ale takie dwie dziurki. Widzicie? A po co są te dziurki? Ano po to, żeby kliknąć. Po prostu już się musi to jakoś tak zatrzymać. A w związku z tym, jeśli to kliknie i się zatrzyma, tu akurat mam zaślepkę na port ładowania, bo nie wiem, czy ja ją wyciągnę, moi drodzy, w taki łatwy sposób. Ona troszkę jest ciśnięta głębiej. Wyciągnę, widzicie? Udało mi się. Oczywiście to trzeba dokupić osobno i prawdopodobnie z chińskiej dystrybucji, ponieważ oryginalnych nie ma takich zaślepek. Jeśli chodzi o GSW, to w ogóle nie ma zaślepek i to trzeba już kombinować, no ale jeśli tego producent nie przewidział, mi się wydaje, że to nie jest potrzebne. I teraz zobaczcie, tu mamy w tym gnieździe też takie wypustki i jak wsadzamy, nie wiem, czy to jest dobrze widać, ja tak pokazuję, ale to pewnie nie widzicie, takie mamy wypustki tutaj w tym gnieździe. Jak wkładamy ten kabelek, o, to on kliknie, nie usłyszycie tego pewnie, ale tak wyraźnie klik. I tak, że on się trzyma, musimy po prostu wyrwać z tego kliku. I to może to nie jest dobrym prorokiem, z tego względu, że no na pewno po pewnym czasie się może to wyrobić, nie? A że nie znajduje się to na kablu, to wymiana kabla nam nic nie da, ponieważ znajduje się to w okolicach tego gniazda na bokach. I teraz zobaczcie, jak ważna jest akurat zaślepka w Garminie. Widzicie, jaki tu jest syf i brud? Trzeba to regularnie czyścić. I jest zaślepka i mamy syf i brud. A jakby tej zaślepki nie było, to ja już sobie nie wyobrażam, jaki byśmy mieli tutaj syf i brud. A dlaczego? Dlatego, że jest to na dole, na dolnej stronie, moi drodzy. Jest to na dole, na dolnej stronie. Natomiast jeśli chodzi o ten zegarek, tutaj brud tak nie wejdzie. Raz, że jest to bardzo duże. Zobaczcie, jest bardzo duży ten otwór. A dwa, że jest on na boku zegarka. A jeżeli jest na boku zegarka, no to nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy tego, że brud nie dostanie się w taki łatwy sposób jak w Garminie, co jest pod spodem, prawda? Więc na plus moim zdaniem w GSW Casio zwycięża moim zdaniem, jeśli chodzi o gniazdo ładowania. Natomiast jeszcze chciałem Wam pokazać, że również ten kabel ma zwykłe USB, tak samo jak G-Shocka. Natomiast już Fenixy nowej generacji 7, jak również Instincty 2X mają już USB typu C. A co za tym idzie? Musimy dokupywać sobie przejściówki na zwykłe USB albo specjalne ładowarki z USB typu C, czyli już kolejny wydatek, jak to mówią. No ale niestety jest jak jest, nic na to nie poradzimy. Tak to właśnie, moi drodzy, wygląda w tych obu zegarkach. Chciałbym Wam jeszcze pokazać wybieranie głosowe, że działa w tym zegarku, tylko musiałbym go połączyć z
telefonem poprzez Wi-Fi, ale już wybieranie głosowe w nim działa. Trochę pogrzebałem w tym zegarku i już wiem, że też kilka innych funkcji również działa. Niedawno go ładowałem, dlatego jest 99%. Natomiast jeśli jest podłączony, no to tych funkcji jest zdecydowanie więcej. Mamy też taką funkcję, że możemy wejść do sklepu Play w zegarku i również jest taka opcja zarządzaj przez telefon i możemy sobie poprzez telefon wgrywać aplikacje na zegarek. Jest też coś takiego. Chciałem Wam też pokazać, jak wygląda odtwarzanie filmów na tym zegarku. No powiem Wam szczerze, że szału nie ma, no bo niestety jakość pikseli w zegarku nie powala. Natomiast taka opcja jest i Wam ją pokażę, jak również mapy Google'a Wam pokażę, jak również mapy Garmina. No ale dobra, jeśli już chodzi o mapy Garmina, no to może zaczniemy od Garmina i Wam pokażę te mapy Garmina. A potem połączymy zegarek G-Shocka i sprawdzimy mapy Google'a. Aczkolwiek powinno to chyba działać bez połączenia. Zaraz zobaczymy zresztą. Poczekajcie, bo już naprawdę to ma tak dużo opcji. Oba te zegarki, że człowiek się czasami gubi. Też chcę, żebyście to dobrze widzieli. Poczekajcie. Jak to tutaj się włączało, tą mapę. O tak. Już wchodzimy w mapę. Chwilkę. O, i teraz tak, i to jest wada tego zegarka. Musimy przesunąć, powiększyć. Przesunąć i powiększyć właśnie w taki oto sposób. Poczekajcie chwilkę. Moment. Zobaczcie, jak mamy mapę, a tu jeszcze mamy porady, nie? Ale to już nieistotne. Przytrzymaj, by wybrać punkt. Zobaczcie, mamy mapę i teraz tak, tymi dwoma guzikami możemy przesuwać mapę na boki, widzicie? Tylko że to jest bardzo wolno i topornie. I teraz tak, jeśli chcemy zmienić, na przykład tu nie będziemy w kółko w górę w dół, a jak chcemy w boki, no to jak? No to wchodzimy sobie tym przyciskiem i teraz mamy zobaczcie. Moim zdaniem jest to po prostu bez pojęcia, bo jak chcemy ustalić jakiś punkt, to musimy się tak namanewrować, że po prostu szlak by człowieka jasnie trafił. Możemy również minimalizować, widzicie? Do 500 metrów skali, do 300 skali, do 200 skali, do 120, do 80, do 20, do 12, do 9, do 8, do 7, do 5, już dalej nie możemy, do 5. No a w górę, no to wiadomo, że im dalej, tym dalej to będzie. No to tak wygląda mniej więcej mapa, jeśli chodzi o mapy w Garminie. A teraz wejdziemy sobie w tą mapę Google'a. Powinno to działać moim zdaniem bez połączenia. No mi się wydaje, że to tak działało, że to działało bez połączenia, no ale zaraz zobaczymy. Żeby nie być gołosłownie. Poczekajcie chwilkę. Jak to, gdzieś to ma nasza mapa? Szukamy naszej mapy. Oj, przypadkiem mi się włączyło, ale wyjdziemy z tego. Też ostrość nam ginie, moment. Specjalnie chcę też nagrywać to na wolnym powietrzu, dlatego moi drodzy, żeby było lepsze światło niż w jakimś tam budynku, nie? Ja już tu trochę aplikacji poinstalowałem i tych aplikacji dość takich przyciskam niepotrzebnie. A przycisnąłem sklep Play, nam nie wypali, dlatego że nie mamy... A nie, wypalił? A to może ja mam połączenie z telefonem, muszę sprawdzić. Nie. Poczekajcie chwilkę, ja muszę sprawdzić, czy ja mam połączenie z telefonem. Moi drodzy, nie mam połączenia z Wi-Fi, także nawet z Bluetooth, także po prostu może zegarek wczytuje jeszcze to, co było łączone wcześniej, nie? Aczkolwiek zaraz zobaczymy, jeśli chodzi o na przykład tarczy na święta i pewnie będzie błąd. Nie, coś się wyświetla jednak. Czyli po prostu to może moim zdaniem zapisuje się do pamięci tego zegarka, tak mi się bynajmniej wydaje. No ale dobra, wejdziemy i będziemy chcieli zainstalować. A, widzicie? Widzicie? Jednak Was nie kłamałem. Sprawdź połączenie, spróbuj ponownie. Czyli po prostu ten sklep Google'a zapisuje nam się w pamięci. No tak ogólnie, nie? Ale już jak chcemy coś zainstalować, no to niestety, ale tego nie ma. Ale to też jest okazja,
żebyście zobaczyli, ile tu tego wszystkiego jest. Już nie będę tego pokazywał więcej, ale zobaczcie. Mapy, wiadomości, Spotify, różne różności. I zobaczcie, właśnie mówiłem Wam o tej opcji otwórz na telefonie. Możemy to kliknąć i na telefonie nam się otworzy. Oczywiście, jeśli jest telefon sparowany z tym zegarkiem na chwilę obecną przez Wi-Fi, i otworzy nam się po prostu menu tego sklepu Play i będziemy mogli instalować programy na zegarek poprzez telefon, nie męcząc i nie drenując baterii zegarka. No ale dobra, konkretniej do rzeczy. Mapy Google mamy akurat zainstalowane bodajże, ale tutaj to jest akurat aplikacja. Wyjdziemy z tego. Poczekajcie, bo jak tu jest ta mapy Google? Tu mamy chyba aktywności. Tak, tu mamy aktywności, bo ja już się tak trochę... A tu mamy co? Przepraszam bardzo. G-Shock Move, moi drodzy. O, widzicie, mamy G-Shocka Move'a, czyli możemy połączyć ten zegarek z G-Shock Move. Bo ja właśnie dzisiaj bawiłem się, instalowałem trochę tych aplikacji, tego wszystkiego. Bardzo przykre jest to, że jak po prostu ten zegarek będę musiał sprzedać, no to będę musiał go po prostu, że tak powiem, zrestartować, no bo tam są wiadomo moje konta, moje maile i tak dalej, no to już nowy właściciel będzie musiał w tym zegarku się naprawdę namęczyć, żeby to wszystko poinstalować i tak dalej, no ale no niestety inaczej się nie da. Tak to wygląda. Sklep Play, tak jak już Wam pokazywałem, mam jeszcze jakiś Sunplayer, tętno, bo sobie tutaj, no mówię Wam, doinstalowałem masę WearOS Toolset, wideosy, właśnie Wam pokażę, jak tu wygląda. Oczywiście tu mogę Wam pokazać również YouTube'a. Dobra, moi drodzy, bo my tak gadamy, a ja nie wiem, zapominam o czym, co ja mam zrobić. Ja mam Wam pokazać mapy Google'a. Dobrze, moi drodzy, mapy Google'a Wam pokażę. On się szybko wygasza. Wchodzimy sobie w to, tak, i wchodzimy sobie w... Już przechodzimy. Mapy, proszę bardzo, mapy Google. No i zobaczymy, co to nam to pokaże, te mapy Google. Widzicie, jak to się fajnie przesuwa? Czy to nie jest wygodniejsze niż w Garminie? Zobaczcie, jak to się fajnie przesuwa. Lekko, przyjemnie. Jest to naprawdę mega wygodniejsze niż było to w Garminie, prawda? I teraz tak, możemy sobie wypunktować teraz pozycję GPS, możemy sobie wziąć lupkę, poprzez lupkę możemy oczywiście przybliżyć, oddalić, zobaczcie. Widzicie? Czy to nie jest fajnie? No i właśnie tutaj są mapy Google jednak wgrane w pamięć zegarka, także nie jest źle, bo naprawdę prowadzenie możemy po prostu zaufać temu zegarkowi na tyle, że nie musimy zabierać ze sobą telefonu, jeśli chcemy się gdzieś wybrać w daną podróż. No podobnie zresztą jest w Garminie z mapami, też są wgrane w zegarek. To jest duży tego plus. No już za mocno to może przybliżyłem. No, za mocno to przybliżyłem. Jeszcze raz. Mapy. No i widzicie, jak to fajnie działa, prawda? No to zobaczyliśmy już mapy w obu zegarkach, trochę porozmawialiśmy też na temat funkcji. Jeśli chodzi o GSWH 1000, to już wyjdziemy z...
Jeszcze chcę Wam pokazać fajne tarcze, jakie mu się udało zainstalować. No to akurat mamy dalej tak, Facer, to mamy tutaj wiele różnych tarcz poprzez ten program. Tu jest jakaś tarcza, tylko już nie pamiętam jaka. A, taka, widzicie? O, ta jest bardzo fajna, bardzo mi się ta tarcza podoba. Oczywiście, o, widzicie? Naprawdę mega mi się ta tarcza podoba, jest bardzo fajna. No i oczywiście możemy jeszcze sobie tu wgrywać tych tarcz, zarówno płatne, jak i bezpłatne, oraz pobrać więcej tarczy z menu zegarka. No, w przypadku Garmina również możemy pobierać tarcze, jak również je wgrywać ze sklepu Garmina, ale to już bardziej poprzez telefon niż poprzez sam zegarek. Poprzez sam zegarek również chyba można. A więc dobrze, teraz zobaczymy naszego Garmina. Jak widzimy, trochę nam tak jakby deszczyk zaczynał padać. Delikatnie mamy taką pogodę dość byle jaką, że tak Wam powiem. Jeśli chodzi tu o tarczę, no to mamy oczywiście wszystko tu mamy niestety, ale sterowane za pomocą przycisków. No akurat to jest Garmin 6, nie? Także Wam nie mówię, że to jest jakaś 7, nie wiadomo co, ale po prostu 6. No tu mamy z standardowych tarcz, no to wiadomo, tu już mamy tarcze wgrywane, widzicie? Z tych wgrywanych tarcz musimy je edytować i konfigurować niestety, ale za pomocą smartfona. Inaczej się tego zrobić nie da. No tak akurat to wygląda w przypadku naszego Garmina Fenixa 6, nie? Jeśli chodzi o pasek jest bardzo miękki, bardzo cienki, tylko że strasznie brudzący. Jeśli tu chodzi o pasek, jest gruby. Fajna, gruba guma, nie brudząca. Także to na plus. Ja Wam powiem szczerze, żeby niektóre funkcje z Garmina przełożyć do tego zegarka, no to bym po prostu tym kochał po prostu. Natomiast na chwilę obecną to Wam powiem, że każdy z zegarków ma pewne braki, nie? W tym brakuje dyscyplin sportowych, brakuje mega mocnej baterii, w tym brakuje pełnej współpracy ze smartfonem. Też nie można w nim odtwarzać filmów. No coś za coś. Właśnie, za chwilę Wam pokażę, jak się odtwarza w tym zegarku filmy, tylko muszę go połączyć z telefonem. Poczekajcie chwilę. Wi-Fi jest już włączone, więc powinno wszystko fajnie śmigać. Zaraz zresztą zobaczymy, czy nam już to śmiga. Tak, śmiga nam, widzicie? Mamy możliwość cardio, możliwość kroków, możliwość zbadania tętna na szybko, też jak ktoś ma taką potrzebę, no i mamy powiadomienie na przykład. Moje akurat powiadomienie ze smartfona. O, i widzicie, nawet tu mamy dzień dobry, mamy dzień, mamy pogodę, mamy tutaj pokaż przypomnienia, o i takie inne rzeczy. No to jest po prostu taki kombajn multimedialny. Tu z góry mamy, tak jak pokazywałem, z dołu mamy oczywiście jakieś tam z YouTube'a wiadomości z Allegro, coś tam mamy, że Kurski odwołany oraz mamy z Allegro jakąś tam wiadomość. I teraz tak, co my tutaj dalej mamy? Filmy, tak? Dobra. Żeby Wam pokazać filmy, no to muszę wejść w moment. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda odtwarzanie wideo właśnie w zegarku G-Shock GSWH 1000. Zobaczcie, w jaki sposób to działa. Oczywiście zegarek nie posiada głośnika, także jedynie na słuchawkach Bluetooth za pomocą telefonu oczywiście możemy słuchać dźwięku, jeśli o to akurat
Chodź. O. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli możecie, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Niedługo będą filmy o kolejnych fajnych zegarkach. Staram się nagrywać jak najwięcej, ale też weźcie pod uwagę, że te zegarki nie przychodzą do mnie od tak sobie. Muszę też poprosić moich przyjaciół, moich znajomych o udostępnienie danego modelu. No i oczywiście po jakimś tam czasie ten model do mnie dotrze. No i przygotuję dla Was film. I też nie jest to tak, że to jest taki model, jaki ja chcę. Po prostu niektóre modele do mnie przychodzą wcześniej, niektóre modele później. To też moi znajomi nie posiadają wszystkich modeli, jakie tylko są, prawda? Ale nie ukrywajmy, no. Ktoś coś nowego kupuje, ktoś coś sprzedaje wśród znajomych, ktoś coś nowego nabędzie i oczywiście mi czasem pożyczy, więc film o nim bardzo chętnie dla Was nagram. Także trzymajcie się, hej, do następnego odcinka, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję jeśli chcecie i najlepszego, hej.